Tematyką projektu jest zastosowanie związków pełniących rolę fotokatalizatorów, które są w stanie absorbować światło widzialne ze źródeł naturalnych czy to sztucznych, np. żarówki, diody LED. Takie związki są w stanie przetworzyć tą energię światła widzialnego w energię chemiczną, która jest w stanie zainicjować reakcję. Jest to o tyle ciekawe, że obniża znacząco zapotrzebowanie energetyczne reakcji. Możemy zrezygnować np. z długotrwałego ogrzewania takich reakcji, gotowania i oszczędzać energię. Co więcej, te związki są w stanie być regenerowane przez to światło, które absorbują, dzięki czemu możemy znacząco obniżyć zapotrzebowanie na odczynniki i reagenty, a tym samym obniżamy koszty takiej reakcji, jak również ilość odprodukowanych na samym końcu odpadów. Nasz projekt podzieliliśmy na 3 główne zadania badawcze. Pierwsze zadanie badawcze jest związane z opracowaniem nowego typu reakcji odkrytej przez profesora De Majo w połowie ubiegłego wieku. W naszym przypadku planujemy zastosować światło widzialne oraz alkiny jako reagenty. Są to związki, które posiadają wiązanie potrójne. Jest to o tyle ciekawe, że jest to zupełnie nowa reakcja fotochemiczna, w związku z czym będziemy potrzebować całego zestawu danych fizykochemicznych, które planujemy pozyskać we współpracy z fizykami, jak również i z innymi autorytetami w dziedzinie fotochemii i fotofizyki, których planujemy zaprosić w ramach naszego projektu do współpracy. W dalszym etapie te opracowane reakcje planujemy zastosować w syntezie związków naturalnych, które będą wykazywały ciekawe właściwości biologiczne i będą miały potencjalne zastosowanie w medycynie. Obecnie współpracujemy już z naukowcami z Orleanu nad organokatalityczną wersją takich reakcji, w ramach których planujemy pozyskać alkaloidy o potencjalnych właściwościach przeciwwirusowych. I jak uzyskamy te związki, to planujemy je właśnie skierować do badań w Małopolskim Centrum Biotechnologii pod kątem właśnie zwalczania różnego typu wirusów. Ten ostatni etap, ten trzeci aspekt naszego projektu jest związany z reakcją hydrolizy, ale dokładnie chcemy opracować metodę fotohydrolizy dla związków, które uchodzą za odporne na takie reakcje i będzie to rozszerzenie projektu, który obecnie realizujemy z Polskim Instytutem Chemii Organicznej PAN w Warszawie, poszukując właśnie takich reakcji. Celem tego projektu jest właśnie opracowanie nowych reakcji fotochemicznych. Mam nadzieję, że uda nam się to przeprowadzić. Jak również właśnie dzięki takim reakcjom, potem znacząco obniżyć negatywny wpływ chemii organicznej na środowisko naturalne. Mamy też nadzieję, że w przyszłości te reakcje będą miały też praktyczne zastosowanie właśnie w syntezie związków o dużym zastosowaniu w medycynie, między innymi właśnie w terapiach przeciwwirusowych, ale wszystkie dane, które będziemy zbierać w trakcie tego projektu, planujemy również w kolejnej współpracy, nad którą w tym momencie pracujemy, zastosować jako dane wyjściowe do opracowania algorytmów dla sztucznej inteligencji, która będzie mogła opracowywać nowe reakcje fotochemiczne lub doskonalać obecnie znane. Realizacja projektu otwiera nam możliwość samodzielnej samorealizacji rozwoju własnej kariery naukowej i podążania właśnie za tymi swoimi, że tak powiem, marzeniami, które dalej chcielibyśmy rozwijać. Liczymy, że dzięki finansowaniu, które pozyskamy, będziemy w stanie doposażyć nasze laboratorium, zakupić odpowiednie odczynniki i wyposażenie, które pozwoli nam realizować naszą tematykę badawczą, a także zaprosić wybitnych naukowców z dziedziny fotochemii, żeby pozyskiwać wiedzę i wymieniać się doświadczeniem. Uzyskane dane, mamy nadzieję, że staną się podwaliną dla nowych projektów badawczych, które będziemy realizować we współpracy z naukowcami z Polski i z zagranicy.